Cześć, witam Was w kolejnym tutorialu. Dzisiaj z włóczki Sofia Natura od marki Opus Natura zrobimy czapkę. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście zrobili razem ze mną czapkę na zimę. Jednocześnie pokażę również, w jaki sposób wykorzystać ten sam ściek, żeby zrobić sobie taki najprostszy komin, dzięki czemu zyskamy zimowy zestaw. Włóczka Sofia jest idealna dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z szydełkiem. Taka czapka powstaje błyskawicznie. W 100 gramach mamy 47 metrów, to jest bardzo gruba włóczka. 45% mamy wełny, 55% akrylu i producent zaleca druty szydełko pomiędzy 10 a 12 mm. Ja będę dzisiaj szydełkowała szydełkiem w rozmiarze 10 mm. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania łańcuszka. Mam przygotowane szydełko. Składam sobie włóczkę na krzyż, tak żeby końcówka skłębka była na górze. Wkładam szydełko w pętelkę, pobieram, przeciągam i to jest moje oczko początkowe, które mocno zaciskam i tego oczka początkowego nie liczę jeszcze jako oczko łańcuszka. Dla osoby dorosłej rozpoczynamy od 20 oczek łańcuszka. I 20. Teraz wykonujemy narzut włóczki na szydełko, pomijamy pierwsze oczko, licząc od szydełka, wbijamy się w następne, pod jedną nić robimy półsłupek nawijany, czyli po wbiciu się pobieramy włóczkę, przeciągamy pod spodem, mamy 3 pętelki na szydełku, następnie pobieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystkie 3 pętelki i tak pracujemy półsłupkami nawijanymi do końca rzędu, będzie ich dokładnie 19. Ostatnie oczko przede mną, ostatni półsłupek nawijany. Tak wygląda pierwszy zrobiony rządek. Oczko łańcuszka do góry, obracamy robótkę i teraz patrzymy od góry. Mamy tutaj oczka, które wyglądają jak takie literki V. Jedna wchodzi w drugą. Będziemy się wbijać półsłupkami nawijanymi oraz oczkami ścisłymi nawijanymi pod tylne nitki oczka. Zaczynamy tutaj w 4 kolejnych oczkach. Nie robimy półsłupka nawijanego, tylko oczko ścisłe nawijane. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się, to jest oczko łańcuszka zrobione na obrót, wbijamy się pod tylną nitkę następnego oczka, tutaj, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym oczkiem i od razu pod 2 pętelkami na szydełku i mamy zrobione pierwsze oczko ścisłe nawinięte. Narzut nitki, następne oczko, tylna nitka oczka, wbijamy się, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem i przeciągamy od razu pod 2 pętelkami na szydełku. Mamy drugie oczko ścisłe nawinięte, trzecie i czwarte. Następnie do końca rzędu, można sobie liczyć, będzie dokładnie 15 półsłupków nawijanych, czyli narzut nitki, wbijamy się też pod tylną nitkę następnego oczka, pobieramy, przeciągamy pod pętelką i tutaj jest różnica między oczkiem ścisłym nawijanym a półsłupkiem nawijanym, bo pobieramy jeszcze raz włóczkę i dopiero przeciągamy pod wszystkimi pętelkami. I tak półsłupkami nawijanymi, czyli dokładnie tą samą figurą, którą pracowaliśmy w pierwszym rzędzie, robimy do końca rzędu. Do końca rzędu zostały mi 3 oczka. Pierwszy, drugi półsłupek nawijany. I przede mną ostatni półsłupek nawijany tego rzędu, ponieważ ta strona czapki to będzie ta strona przy buzi. Chciałabym, żeby jej brzeg był jak najbardziej estetyczny. To pobieram włóczkę i zamiast wbijać się tylko pod tylną nitkę oczka, wbijam się pod całe oczko, żeby ten ostatni półsłupek nawijany nie zostawił nam pojedynczej nitki, tylko żeby był właśnie taki jak najbardziej estetyczny.
się niteczka zawinęła. Półsłupek nawijany pod całe oczko. Oczko łańcuszka, obracamy robótkę i teraz robimy dokładnie odbicie tego poprzedniego rzędu. Czyli 15 kolejnych oczek to będzie półsłupek nawijany pod tylną nitkę, a 4 ostatnie oczka to będą oczka ścisłe nawijane. Narzut nitki. Pomijamy oczko łańcuszka zrobione na obrót, wbijamy się w następne oczko pod tylną nitkę i robimy półsłupek nawijany, narzut nitki, następne oczko, drugi półsłupek nawijany, trzeci. Możemy sobie liczyć kolejne półsłupki nawijane robione od tej strony, albo odliczyć sobie od końca tutaj oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. W tych 4 oczkach będą oczka ścisłe nawijane, a do tego momentu, do tego oczka robimy półsłupki nawijane pod tylną nitkę. Raz, dwa, trzy, 4, czyli jeszcze w tym oczku robię półsłupek nawijany, a teraz w 4 kolejnych oczkach oczko ścisłe nawijane pod tylną nitkę. Pobieram włóczkę, przeciągam pod oczkiem i od razu pod 2 kolejnymi oczkami, narzut nitki, wbijam się pod tylną nitkę, pobieram, przeciągam pod oczkiem, pod 2 kolejnymi, narzut, przeciągam przez wszystko co na szydełku, narzut, wbijam się w kolejne oczko i przeciągam przez wszystko co na szydełku i znowu oczko łańcuszka, obrót i zaczynamy od 4 oczek ścisłych nawijanych. Raz, 2, 3, 4. I teraz do końca rzędu półsłupki nawijane, z czego ostatni pod całe oczko, a nie tylko pod tylną nitkę. Zbliżam się do końca rzędu. Tutaj mamy 2 ostatnie oczka, w przedostatnim półsłupek nawijany i w ostatnim półsłupek nawijany, ale nie tylko pod tylną nitkę, tylko pod 2 nitki, pod całe oczko. Dzięki czemu, zobaczcie, ten brzeg jest prościusieńki, idealny, będzie dobrze wyglądał przy twarzy. I zobaczmy, co nam się tutaj dzieje. Tworzą nam się kolejne rzędy czapki. Po zrobieniu kilku rzędów przykładamy to do siebie albo do czapki, którą nosimy i która nam pasuje rozmiarem, żeby zobaczyć, czy ta długość jest odpowiednia. Pamiętamy, że tutaj będziemy jeszcze zszywać, więc te 2 cm zostawiamy sobie, bo będziemy je porządnie zszywać, żeby przymocować pompon. I właśnie dlatego na górze robimy 4 oczka ścisłe nawinięte, żeby ta część u góry była bardziej wąska, bo i tak będziemy ją tutaj zszywać, łapać wspólnie tutaj cały ten brzeg. No i z racji, że będziemy tutaj miały mniej materiału do zszycia, to nie będą się robić takie nieestetyczne fale, tylko wszystko nam się ładnie, estetycznie zamknie. Robimy dalej kolejne rzędy, budujemy tę czapkę, żeby ta szerokość na dole, jak sobie przyłożymy do siebie, była, no dało się połączyć po prostu brzegi czapki na głowie. Natomiast pamiętamy też, żeby nie robić za dużej, bo od noszenia, to jest tutaj jest sporo naturalnej wełny, będzie się to troszeczkę rozciągać, więc zostawiamy tak, żeby naprawdę nam się po naciągnięciu połączyły te 2 brzegi czapki na głowie i wtedy zabierzemy się za zszywanie i montaż pomponu. Czapka jest już prawie gotowa, ta jej część główna, teraz pozostaje tylko zszyć i zobaczcie, tutaj rzeczywiście góra nam się lekko zwęża, a dół prezentuje się pięknie i równo dzięki temu, że ostatnie oczko jest, ostatni półsłupek nawijany jest robiony pod całe oczko. Jeżeli chodzi o długość tego dołu, to ja sobie zrobiłam bez nadmiernego rozciągania
Ten dół u mnie ma 48-49 cm długości i będzie odpowiedni na obwód głowy około 58 cm, czyli zostawiłam te 10 cm zapasu na to, żeby ta czapka się naciągnęła, żeby otulała fajnie głowę, no i na ewentualność, że włóczka się rozciągnie. I teraz tak, zakończyłam robiąc półsłupek nawijany w tym miejscu. Nie obcinam włóczki, tylko składam całość w tę stronę. Układam sobie tak, żeby włóczkę mieć za szydełkiem i rozpoczynamy zszywanie oczkami ścisłymi. Wbijam szydełko, tu mam cały czas założoną pętelkę, robię oczko łańcuszka, żeby łatwiej było mi wykonać obrót i teraz wbijam się tutaj, można pod całe oczko, można pod tylną nitkę, dowolnie, ja się wbijam pod tylną nitkę i tutaj pod pierwsze oczko tej drugiej strony, tylne oczko tej części i tutaj jest ten nasz łańcuszek początkowy. I robimy oczko ścisłe. Następne oczko u mnie to będzie tylna nitka i tutaj oczko drugiej strony i w ten sposób zszywamy całość. Na koniec zostawiam sobie dłuższy fragment, obcinam włóczkę i będzie mi teraz potrzebna gruba igła do szycia wełny. Tą końcówkę przeciągam pod ostatnim oczkiem, żeby to ostatnie oczko zamknąć. I teraz włóczkę zakładamy na igłę do wełny. I zaczynamy zszywać górę. Ja robię takie przeszycia ślimakiem tutaj, żeby móc zaciągnąć później tę włóczkę i żeby delikatnie już mi się ten otwór zamknął. Zaciągamy i jeszcze, żeby zabezpieczyć, parę przeszyć całości. Mam tutaj też tą włóczkę początkową od początkowego łańcuszka. Obie włóczki ściągam na supełek, dzięki czemu pięknie nam się już tutaj zabezpieczą. Będę mogła je troszeczkę skrócić. No i teraz to była lewa strona, czyli po tej stronie robimy i przeszycie, i zszywanie góry. Wywijamy czapeczkę na prawą stronę. Wszystko ładnie wyrównujemy. Można nosić bez pomponu. Ja sobie teraz dobiorę pompon, przymocuję go i wtedy zobaczymy, jaki jest. Przywiązujemy, następnie kokardka, żeby dało się łatwo odwiązać. Jednocześnie ten guzik nam przytrzymuje pomponik w miejscu. Moja czapka jest już gotowa, natomiast pokazywałam Wam jeszcze na początkowych zdjęciach komin, robiony dokładnie tym samym ściegiem. Jeżeli chodzi o ten komin, zaraz go może pokażę bliżej. Tak wygląda mój komin. Myślę, że w ogóle też z czapką w tym kolorze będzie super wyglądać.
Jeżeli chodzi o komin, robimy go dokładnie tak samo jak czapkę, tylko że tutaj łańcuszek początkowy musimy mieć dużo dłuższy. Ja nabrałam 45 oczek łańcuszka, a następnie robiłam w rzędach półsłupki nawijane pod tylną nitkę. Jedyna różnica między częścią komina a tą główną częścią czapki jest taka, że przy kominie oczywiście nie robimy tego zwężania, czyli nie robimy w 4 oczkach tych oczek ścisłych nawiniętych, tylko i wyłącznie robimy w rzędach półsłupki nawijane. Następnie dokładnie tą samą metodą zszyłam komin oczkami ścisłymi. Tutaj po wewnętrznej stronie to widać. No i w ten sposób zrobiłam sobie szalik do kompletu. Polecam Wam gorąco taką metodę. Myślę, że to jest jedna z najłatwiejszych czapek, jakie można sobie zrobić na szydełku. Na czapkę zużyłam niecałe 2 motki, natomiast 2 motki i pół poszły na komin, taki, który jest blisko szyi, taki, jaki widziałyście na początkowych zdjęciach. Teraz już bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólne zimowe dzierganie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że takie czapki powstaną również u Was. A teraz już serdeczne dzięki i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.